Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wracam do Was po kilkudniowej nieobecności. Z czym? Z pierwszą w moim życiu recenzją na YouTube, która będzie dotyczyła, tak jak mówiłam Wam w pierwszym filmie, perfum męskich. Jakich? Pewnie się teraz zastanawiacie, jakich. Powiem Wam. Pierwsza recenzja perfum, jaką dla Was zrobię na YouTube, będzie dotyczyła perfum Radosława Majdana Wabun. Najpierw opowiem Wam o opakowaniu zewnętrznym perfum Radka. Wygląda ono... tak? Na górze, jak widzicie, znajdują się inicjały Radka, RM i napis Radosław Majdan. Nieco poniżej złotą czcionką napis Wabun. Co oznacza Wabun, to powiem Wam za chwilę. Oraz autograf Radka i napis 100 ml wody perfumowanej. Butelka jest matowa, posiada plastikowy korek. Po jego zdjęciu możemy zobaczyć złotą nasadkę. Kolorystycznie flakon wygląda bardzo ładnie, zresztą w ogóle połączenie złota i czerni jest uważane za jakby bardzo ekskluzywne, luksusowe. Natomiast sam kształt flakonu nie przypadł mi zbytnio do gustu, ponieważ ja osobiście lubię bardziej kanciaste, proste, klasyczne rzeczy, więc o wiele bardziej ten flakon podobałby mi się wtedy, kiedy byłby po prostu prostokątny i taki też miał korek. Nie pasuje mi tutaj też do tej całej koncepcji ten plastik, bo jednak w porównaniu z tymi kolorami i z matem wygląda to trochę tandetnie, ale mimo wszystko flakon nie jest zły, znam setki brzydszych pod względem wizualnym, także tak się prezentuje flakon. Jeszcze Wam może pokażę z bliska. Nazwa perfum Wabun oznacza złotego jastrzębia, który według kultury indyjskiej, którą od lat pasjonuje się Radek, oznacza początek czegoś nowego, odrodzenie. Jeżeli chodzi o skład perfum, to z informacji prasowej wynika, że zapach Radka jest to zapach w typie, tak jest określany, jako leśno-owocowy. Biorąc pod uwagę składniki tego zapachu, wymieniam Wam je tutaj w sidebarze, także możecie zajrzeć. One są też w treści wywiadu, do którego daję Wam link, a także powinny się tutaj wyświetlić za moment te składniki. To jak sami widzicie, leśnych składników tutaj jest może dwa, z czego jeden kojarzy się leśnie, znaczy kojarzy się z lasem, czyli żywica elemi i wytrawne drzewo w nucie głowy. Na początku ten zapach jest niesamowicie intensywny i owoce są tutaj bardzo wyczuwalne. W nucie głowy tego zapachu znajdują się m.in. truskawka, jabłko i grapefruit i one są bardzo wyczuwalne. No może poza truskawką, której ja osobiście nie czuję, ale Wy zakładam byście wyczuli, ponieważ każdy z nas ma inny zmysł węchu, który co innego wyczuwa i jest wrażliwy na różne nuty zapachowe. Także na początku bardzo intensywnie czuć tutaj owoce i ten efekt utrzymuje się przynajmniej na mojej skórze około pół godziny. I później bardzo szybko następuje jakby złagodzenie tego zapachu i jego przejście z takiej owocowej strony w stronę przyprawowo-drzewną. Zapach staje się cieplejszy, łagodniejszy i subtelniejszy. Zaprezentowałam ten zapach kilkudziesięciu osobom łącznie, i kobietom, i mężczyznom, ponieważ byłam ciekawa, jak oni zareagują na ten zapach. I co się okazało? Okazało się, że zapach wywołuje kontrowersje. Połowa osób twierdziła, że jest fajny, a połowa, że jest beznadziejny. Podejrzewam, że wpływ na to miało też to, że to są perfumy Radka Majdana, przynajmniej w przypadku mężczyzn, bo mężczyźni najczęściej oceniali ten zapach negatywnie. Ale jestem przekonana, że gdyby na opakowaniu perfum Radka było napisane Dolce Gabbana, to wtedy ci sami mężczyźni mówiliby, że to jest świetny zapach. Bo wiecie, jak to jest z mężczyznami. Mężczyźni mają wielkie ego. No i to, że Radek stworzył swoje perfumy i oni mieliby ich używać,
byłoby dla nich wielką ujmą, także należy to brać pod uwagę i nie brać ich wszystkich opinii na serio. Natomiast jakby sumując te opinie też i kobiet, i mężczyzn, to zdecydowanie bardziej ten zapach podobał się kobiet. Jeżeli chodzi o oceny tego zapachu, to większość kobiet oceniała go jako zapach uniseksowy, czyli zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I o tym też mówił Redek w wywiadzie, że tak rzeczywiście może być, że kobiety mogą chcieć używać tego zapachu. Natomiast mężczyźni, opisując zapach Radka, bardziej skłaniali się ku temu, żeby go ocenić jako zapach unisex, ale w stronę zapachu damskiego. Jeżeli chodzi o trwałość tego zapachu, to na mojej skórze zapach ten utrzymuje się około kilku godzin, powiedzmy 3-4. Natomiast u większości osób, którym ten zapach prezentowałam, on pachniał o wiele, wiele dłużej. U kilku z nich nawet, moich znajomych i głównie mężczyzn, powiedziało mi, że zapach czuło nawet po umyciu się i część z nich czuła go nawet rano. Zapach Radka to jest zapach dla osób, które uwielbiają zapachy świeże i owocowe. Zapachy, które czuć dookoła nich. Ten zapach nie musi Wam się podobać. On nie został stworzony po to, żeby podobać się wszystkim. Bardzo fajne jest to, że wywołuje już na tym etapie, kiedy jeszcze go nie ma w sprzedaży, kontrowersje, przynajmniej wśród moich znajomych, z których części się on bardzo podoba, a części nie podoba się w ogóle. Ale tak jak powiedziałam, mężczyznom się nie podoba, ponieważ myślę, że tutaj ma duży wpływ ich męskie ego. Niemniej jednak uważam, że warto ten zapach poznać, także jak będziecie mieli możliwość, to zróbcie to po prostu, bo jest niewiele, naprawdę niewiele polskich perfum, w związku z czym warto znać tych 10 czy 20, które zostały do tej pory stworzone, żeby mieć własne zdanie na ten temat. Bym kupiła ten zapach? Podejrzewam, że nie. Zapach mi się podoba, ale nie kupiłabym go z tego względu, że po pierwsze jest on dla mnie zbyt intensywny, mimo tego, że on mi się podoba, to on jest tak intensywny na początku, że kilkakrotnie na początku, jak testowałam ten zapach, w ciągu pierwszych 2-3 minut od jego aplikacji na nadgarstek zaczynała boleć mnie głowa. I to nie jest tak, że to jest wadą tego zapachu. Takich zapachów, które wywołują u mnie bóle głowy od właśnie intensywności jest całe mnóstwo. Ja po prostu nie lubię zbyt intensywnych zapachów. Natomiast jestem przekonana o tym, że osobom, które uwielbiają intensywne, mocne zapachy, które naprawdę zapadają w pamięć i które są wyczuwalne przez otoczenie, ten zapach naprawdę się spodoba. Teraz pokażę Wam, jakie kobiety zdaniem Radka będzie przyciągał ten zapach. Dobrze, a teraz przyznajcie się, któremu z Was, moi drodzy panowie, te kobiety się nie podobają? No właśnie. Jeżeli miałabym go porównać do jakiegoś innego zapachu, który powstał już wcześniej i jest dostępny na rynku, to zdecydowanie porównałabym zapach Vabun do Paco Rabanne 1 Million, gdybym już musiała. Wielkiego hitu sprzedażowego na całym świecie. Tak, dokładnie tego w złotym opakowaniu, który przypomina sztabkę złota, a mnie zawsze kojarzy się z trumną. Nawet składniki, słuchajcie, mają podobne, ponieważ zarówno w jednym, jak i w drugim znajduje się cynamon, który jest uznawany od dawien dawna za skuteczny afrodyzjak, który powinien właśnie działać na kobiety i przyciągać takie kobiety, jakie pokazałam Wam przed chwilą na zdjęciu. Oba zapachy mają również w swoim składzie owoce, także jeżeli podoba Wam się zapach Paco Rabanne 1 Million, to najprawdopodobniej spodoba Wam się również ten zapach. Kiedy będzie w sprzedaży w dalszym ciągu nie wiem, ale jak się dowiem, to dam Wam znać. Mam nadzieję, że spodobała Wam się ta recenzja i że dacie mi znać, co o tym sądzicie, jakie są Wasze refleksje po wysłuchaniu mojej recenzji. Póki co bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za słuchanie. Jeżeli macie prośby, chcielibyście, żebym zrecenzowała dla Was jakiś zapach, to proszę piszcie do mnie, ja bardzo chętnie się tego podejmę. Także zapraszam serdecznie do kontaktu, że tak powiem. Pozdrawiam Was bardzo, pa pa!